smacznej kawusi. Pozdrawiam serdecznie z samolotu, w którym lecę z Tajlandii z powrotem do Namibii. Ściemiane jest przemięznie widać. No. Dlaczego tam spędził weekend? To już dobrze wyjdzie, ale czas było wrócić. Jeszcze miesiąc przygody mam w Afryce. Polo już na mnie czeka, mam opóźniony samolot, także trochę poczekam. No i jeszcze do jutra zostajemy w Namibii, a później Botswana. Zapraszam na odcinek. No i wylądowałem, moi kochani, Windhoek, lotnisko, które jest w stolicy kraju i na którym stoją 3 samoloty. Dobre to jest. Mieliśmy prawie godzinę opóźniony samolot. Polo już pewnie się doczekać nie może. Jak jestem szczęśliwy, że ja to zrobiłem, że się tak wybrałem na parę dni do tej Tajlandii, bo teraz jestem naładowany tak pozytywną energią. Może nie wyglądam, bo jestem zaspany jeszcze, ale naprawdę mam energię, żeby jeszcze cały miesiąc robić dobrych odcinków z wielu fajnych miejsc. Także znakomicie. Pamiętajcie o tym, nie wiem czy mówiłem to na jakimś vlogu już czy nie, jak to wygląda z wizami. Jeśli przylatujecie, to bez problemu, dostajecie wizę on arrive. Ale jeśli jedziecie sobie normalnie samochodem, na przykład przez jakąś granicę albo coś, to musicie wcześniej w ambasadzie załatwiać wizy, bo na granicy jej nie dostaniecie. Ale jak lecicie, to tak. Tylko jak przyjdziecie. Pamiętajcie. Jest gość, już czeka na mnie naszą furą konkretną. Hello. Znacie typa? Znacie typa? Lecimy dalej, mamy... mieliśmy, to już trochę minęło. Było 160 km do kolejnego miejsca. Jak wam mówiłem, dzisiaj zatrzymujemy się jeszcze jedną noc w Namibii. Akurat się tak ułożyło, że pewien hotel nas zaprosił, żebyśmy sobie przyjechali, spędzili u nich noc. To później wam pokażemy. Życzę po 109 tysiąca subskrypcji, moi drodzy. No, także wam pokażę. Mieli takie fajne zdjęcia z żyrafami i tak dalej, takie, że miejmy nadzieję, że w ogóle trochę się to będzie przekładało do tego, co mieli na zdjęciach. To wtedy będzie fajne miejsce do pokazania. Czek jest za późno chyba, żeby jechać do Botswany dzisiaj, bo mam przejechania 818 km. Jutro rano lepiej, zdecydowanie. Także jutro cały dzień mamy praktycznie trasy i będziemy zaczynać naszą kolejną przygodę w kolejnym kraju. Weekendzik zrobił dobrze, głowa wyluzowana, można działać dalej. Piotrkowi też na pewno. Dobry weekendzik. Nie dociekajmy. Dobry weekendzik. Jeszcze po tym nosie niechcący podrapałem, jak co. No, dojeżdżamy już do hotelu, w którym się mam zatrzymać, do lodża. Ale czy tam zostaniemy, to się okaże, bo w sumie z Pieczkiem ustaliliśmy, że może być lipa i że chyba nie będzie warto, że lepiej jechać do Botswany od razu. Zobaczymy, zaraz wszystko wyjdzie. Na zdjęciach mieli żyrafki, ciekawe czy w ogóle jakaś będzie. Chciał Piotrek żyrafę i mamy żyrafę. I co teraz? Głupie ci powinno być? West Nest Lodge. Tutaj chyba oni mają swoje prywatne safari w tym hotelu. I dlatego to takie jest. Czekajcie, mam urąbaną kamerę? Że my tu po prostu chyba naprawdę spędzimy sobie czas ze zwierzątkami. Jest ograniczenie prędkości, nie można gdzieś tam... Czego nie można było? Karmić, że nie dokarmiać. A, żeby nie dokarmiać i tak dalej. Nie tylko zwierząt, więc tylko wiedzieć, co tam będzie. No to fajnie, no to prawdopodobnie jak tak będzie, to zostaniemy sobie, no i tu prąd jest. Taki płot jest. No. Nie, no to petarda. No. Tylko za bardzo nie jest jakaś wystraszona fest. Tak, no jeszcze podejdzie tu jeszcze, no. Chodź. No chodź. No chodź bliżej. Chodź. Pozdrowienia z Botswany. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark, czyli przeglądarka VPN. Teraz wam powiem, jak pokażę i jaki jest świetny deal na Black Friday. Jestem aktualnie w Botswanie i mam problem, żeby oglądać serial, który jest tylko na polskim Netflixie. Także łączam sobie Polska, Warszawa, już mnie łączy i zaraz będę połączony. I wszystko, co będę chciał oglądać, już będzie przekierowane na Warszawę. I możecie zobaczyć, mam połączone na Warszawę. Kolejną alternatywą jest oczywiście
VPN na telefon. Tak samo mogę sobie szybko połączyć. Akurat tutaj mi wykroczyło RPA, ale mogę zmienić sobie elegancko na Polskę i mogę używać na paru urządzeniach. Tutaj logując się na stronę, używając mojego linku oczywiście, możecie dokładnie zobaczyć, co Wam przysługuje. Także polecam skorzystać i pamiętajcie też o tym, że VPN zabezpiecza totalnie nasze dane, jak się gdzieś logujemy. Nikt nie jest w stanie wykraść naszych danych, także jest to naprawdę duże bezpieczeństwo w sieci. No to teraz promocje, jakie dla Was mamy z okazji Black Friday. Jeśli chcecie wykupić podstawowy pakiet VPN Surfshark, dostaniecie 4 miesiące gratis i oczywiście ekskluzywną zniżkę. Jeśli wykupicie Surfshark One, dostaniecie dodatkowo zabezpieczenie, czyli antywirus na Wasz komputer. Bardzo, bardzo potrzebne. A jeśli kupicie pakiet One Plus, dokładnie Surfshark VPN Plus, dodatkowo możecie zabezpieczyć Wasze dane, Waszego maila, Wasze imię, nazwisko. Możecie być całkowicie anonimowi w internecie i oczywiście wszystko to, co było w tych wcześniejszych. To jest znakomita opcja, także bardzo serdecznie polecam. Pamiętajcie, żeby użyć kodu Wojownik. No i powiem Wam tak, no co chcieliśmy, to mamy, no nie ma co ukrywać. Tutaj sobie stoi jedna żyrawka, jakby nigdy nic. Tam stoją kolejne. Ale one tutaj przyzwyczajone chyba bardziej. Te normalne to, to są 3 jeszcze. Normalne to już były ciekawe, a to jakby nigdy nic, to stoi wywalone. Tutaj kolejne. Tylko te są już poza ogrodzeniem, także one są już całkowicie chyba dzikie. No i dobra, to jechaliśmy. No powiem Wam tak, no. Jeździliśmy po drodze. Portowieje trochę, czekajcie. Tutaj recepcja. Będziemy się dogadać wszystko co i jak. Ale fajnie to jest zrobione. No trzeba przyznać, że naprawdę się udało. Mijaliśmy przed chwilą domki, w których się będziemy zatrzymywać prawdopodobnie. No i wszystko jest super. No i sytuacja na miejscu wygląda tak. No, pani niestety do jedzenia zaproponowała nam tylko kanapki, że nam muszę zrobić, a my mówimy, że my chcemy obiad zjeść. Powiedziała nam, że możemy sobie pojechać do miasta, 30 km, wrócić i tak dalej, że mamy dla nas domek ładny. Ale nie ma oprócz nas. No właśnie, nikogo nie ma. Zapytaliśmy, jakie zwierzęta tutaj mają, no to w sumie wymieniła takie, że połowę już widzieliśmy. Nawet nie zostając. Wszystkie już widzieliśmy. Ale ja mówię, że tutaj z tych środków, które są, no to przejeżdżając od bramy do tego już widzieliśmy połowę. I nie widzimy jakiegoś większego sensu, żeby tu zostawać. I po prostu będziemy teraz do miasta, które jest tutaj najbliższe 30 km stąd. Zjemy obiad, no i chyba lecimy do tej Botswany, no bo bez sensu tracić czas. Jak możemy mieć jeden dzień dłużej w Botswanie i go lepiej tam wykorzystać. No, zdecydowanie. No i my właśnie wjeżdżamy już na granicę z Botswaną. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. Powinno pójść szybko sprawnie chyba, co nie? Miejmy taką nadzieję. No. To się nie mogę oby tak było. nastawiać, że będzie, ale aut osobowych jest bardzo, w ogóle nie ma. W ogóle chyba nie ma. Gdzie w ogóle mamy do środka wjechać? Kalahari Border Post. Open 24/7. Dobra, to nie Effect from 1st April. No to wjeżdżamy. Antenę mają niezłą. LTE internecie taki elegancki był rzeszok. Dobra, w tą stronę chyba trzeba jechać. Dobra, jak przejedziemy granicę, to się odezwę. No już na jednej z granic załatwiliśmy, także wyjechaliśmy praktycznie z Namibii. No i teraz trzeba wjechać do Botswany. Tutaj bardzo szybko poszło, mam nadzieję, że na drugie pójdzie tak samo szybko. Idzie już Polo, bo jeszcze spróbować gdzieś wymienić pieniądze, bo mu zostały przez przypadek, zauważył, że w paszporcie ma jakieś pieniądze. Nawet nie wiedział wcześniej. I się okazało, że ma, już później nie zapłacimy nimi nigdzie, także trzeba było wymienić. No i moi drodzy, oficjalnie jesteśmy w Botswanie. Fajnie. Spędzimy tu kolejne 10 dni, pokażemy Wam bardzo dużo fajnych miejsc, pokażę Wam, co ten kraj ma do zaproponowania. Mamy tu naprawdę dużo więcej czasu niż planowaliśmy, bo wszystko fajnie nam poszło sprawnie, także tylko się cieszyć. No i wjechaliśmy. Nic się nie zmieniło. Jest pustynia, jest pustynia, to jest ta Trans-Kalahari. No, przejeżdżamy przez pustynię Kalahari, tak więc jesteśmy na terenie pustyni, dobrą sprawę. To jest pustynia w koło, mamy tylko asfalt i... Ciekawe, czy będzie wszędzie asfalt? Mi się wydaje, że nie. Czyli czekaj, nie, to prosto. Główną drogą raczej tak powiem. No nie, mogę tu jechać, no. Tak mnie zamotało trochę. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, no do pierwszego punktu mamy ile? 3 godziny trasy gdzieś, tak? Jak będzie to dobra droga, no to lecimy.
Botswana to kraj w południowej Afryce znany ze swojego różnorodnego krajobrazu i bogatej dzikiej przyrody. Obejmuje pustynię Kalahari i delty Okavango, które są naturalnym siedliskiem dla wielu gatunków dzikich zwierząt. Botswana cieszy się stabilnością polityczną i ekonomiczną, co jest wyjątkowe w regionie. Jest to republika parlamentarna z demokratycznym systemem rządzenia. Gospodarka Botswany, dawniej oparta głównie na rolnictwie i hodowli bydła, obecnie rozwija się dzięki bogatym zasobom naturalnym, takim jak diamenty, które stanowią znaczną część jej eksportu. Botswana jest również znana z wysiłków na rzecz ochrony przyrody i dzikiej fauny. Rząd podjął inicjatywy mające na celu ochronę zagrożonych gatunków i promowanie zrównoważonej turystyki. Dzięki temu kraj stał się jednym z czołowych miejsc safari w Afryce. Botswana od dawna zmaga się z jednym z najwyższych wskaźników zakażeń HIV/AIDS na świecie. Ta epidemia miała znaczący wpływ na społeczeństwo i gospodarkę kraju, prowadząc do skrócenia średniej długości życia i zwiększenia liczby sierot. W odpowiedzi na ten problem rząd Botswany podjął szereg inicjatyw, aby zwalczać rozprzestrzenianie się wirusa i leczyć osoby zakażone. Programy te obejmowały szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną, mającą na celu zwiększenie świadomości na temat HIV oraz promowanie zachowań zmniejszających ryzyko zakażenia. Botswana była jednym z pierwszych krajów afrykańskich, który wprowadził bezpłatne leczenie dla wszystkich obywateli zakażonych HIV. Dzięki temu wiele osób żyjących z HIV może prowadzić zdrowe i produktywne życie. Pomimo tych wysiłków, walka z HIV w Botswanie nadal stanowi wyzwanie. Rząd wraz z organizacjami międzynarodowymi i lokalnymi nadal pracuje nad poprawą dostępu do testów, leczenia i wsparcia dla osób żyjących, jak również nad dalszymi działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi. O, popatrzcie, jaki piękny zachód przywitał nas. Trzymaj! Przywitał nas właśnie w Botswanie. Pięknie po prostu. I powiem wam, że od razu jak jedziemy, to widać dużą różnicę, bo jest bardzo zielono tutaj. Naprawdę zupełnie inaczej wygląda niż wyglądało w Namibii. Namibia jednak była bardzo sucha. Bo widać, że susza to tam po prostu całą naturę zabija. A tutaj już zupełnie inaczej. Nasze pierwsze miejsce, gdzie się będziemy dzisiaj zatrzymać w Botswanie, to Campsite Symfonia. No, wygląda ładnie. Znaczy, tu jest restauracja i recepcja, a kemping kawałek dalej. Z Piotrkiem już na miejscówce u nas kolacja się robi. No i później jutro coś wam pokażę tutaj, bo już za ciemno jest. Pierwszy dzień za nami. No i tak jak widzieliście, plany się trochę zmieniły. Mieliśmy dzisiaj być dalej w Namibii, jesteśmy w Botswanie. Takie są właśnie podróże. W podróżach to jest, że wszystko się zmienia. Dlatego całkowite planowanie wszystkiego nigdy nie ma sensu, bo każdy plan jest taki, że można go zmienić, żeby był lepszy albo gorszy. Ale jak jest gorszy, to są złe zmiany. Zdecydowanie to są złe zmiany, jak jest gorszy. A u nas będzie lepszy, bo jutro mieliśmy dopiero na wieczór dojechać do miejsca, do którego jedziemy. A okaże się, że będziemy już w południe, także tam coś pozwiedzamy i już coś zobaczycie. A trzeba przyznać, że jest to piękne miejsce. Nie będę za dużo zdradzał. Zobaczycie jutro. Do jutra. Szykuję już wodę na kawkę. Pola przed chwilą budziłem. Znaczy w sumie 6:30 obudziłem, że jest 7. Że Pola budziłem, bo miał ciężką noc. Walczył z komarami w namiocie. Ja tam tak spałem mocno, że nawet nie zwracałem uwagi. Szykujemy śniadanie, ruszamy dalej. Na śniadanie kanapki z jakąś mielonką i z ketchupem. Piotrek tu wyciąga. Mówi, dobra, spróbujcie zjadliwe. Spróbowałem, mówię, ketchupu trzeba. No, także być. Nie ma źle. Jak człowiek głodny, to zje. Pracowaliśmy sobie z polem z rana, ale pokażę wam, jak piękne to jest miejsce. Wiecie co, jak patrzyliśmy opinię, to naprawdę miał tak dobre, najlepsze w ogóle w całej okolicy. No i wieczorem dojechaliśmy, to nie było tak widać, no ale teraz to się nie dziwię, nawet macie basen, gdzie się można po prostu kąpać, opalać, ładne domki. My byliśmy na kempingu, wiadomo, ale domki też są. Jakbyście nie chcieli spać w namiocie.
No, a my się teraz zbieramy, mamy kolejne 300 kilosów. Musimy robić swoje i dojechać dzisiaj do pięknego miejsca. I dojeżdżamy do delty. I co będziemy jutro robić? Zdradzasz? Idziemy na deltę Okavango. Największa delta śródlądowa na całym świecie. Nie ma więcej słoni na całym świecie jak tutaj w Botswanie. W ogóle pod tym względem, jeżeli chodzi o naturę, fajnie. Były fajne parki narodowe, bo Namibia zrobiła robotę, ale jeżeli chodzi o na przykład właśnie ilość zwierząt, tutaj 40% całej Botswany to parki narodowe. Jeżeli, moi drodzy, ciekawe was takie ciekawostki, wejdźcie na mój kanał, dajcie subskrypcję i Piotr Paulo Przywarski. Dupa. Dobra, ruszamy. Wypłacamy pieniądze i tak wyglądają. 1000 puli, tak, czyli ta waluta, która tutaj jest teraz w Botswanie, to jest jakieś 300 zł, mniej więcej. Teraz idziemy jeszcze kupić kartę, ponieważ potrzebujemy i to bardzo pilnie. I później jakieś śniadanko zjeść. Bo jedliśmy rano, ale tylko kanapki z jakąś mielonką. To chwila, moment i już byliśmy głodni, także trzeba coś zjeść przed trasą. No bo jednak 300 kilosów, które będziemy jechać do kolejnego miasta, a nie chcę się zatrzymywać, chcę po prostu jechać i do kolejnej tej miejscówki. Będziemy zatrzymywać się na jakiś backpackers camping. Najtańszy jakiś po prostu jaki jest. Wiecie, to też tutaj jest takiego przerażającego w sumie w tym kraju. Podobno, czytaliśmy, że podobno 30% osób ma HIV. Że jest tu bardzo duży problem z tym. Zresztą na samej granicy było widać, za darmo rozdawali prezerwatywy. Było pudełko, gdzie każdy przy strażniku, którym trzeba się rejestrować, każdy mógł przyjść i sobie zabrać darmowe. W Namibii też sobie podobno rozdawali. No ale tutaj jest duży problem z tym. Wiecie, jak to jest duży lęk, jakby nie patrzeć, komary i tak dalej. Podobno to nie jest tak też, że tak super łatwo się zarazi, ale jednak 30%. Taki kraj. To jeszcze 2 miliony ludzi, to też nie jest duży kraj. Ale jednak to jest masakra. Właśnie ogarniamy karty. Wróciłem szybko po paszporty. Pani zaczęła za kolejką. Co jak co, ale biali mają przywileje. Wiem, że to źle zabrzmi, ale tak to wygląda. Kolejka ustawiona, no mówię pani, dobra, to my idziemy do kolejka. No wy, nie, my od razu. Chodźcie, od razu załatwimy. No tak, jedziemy przez tą Botswanę i naprawdę widać, że kraj jest bardziej rozwinięty na przykład od Namibii. Ze względu na to, że wszędzie są eleganckie drogi. Przy dojazdach do jakiejś nawet wsi były latarnie przy drogach. To było takie niespotykane wcześniej. Nigdzie, totalnie. I naprawdę się tu spoko jedzie. Tak jak wam mówiłem, naprawdę cały czas jedziemy już, ile przejechaliśmy? Z 500 km? 500 przejechaliśmy. Cały czas jest piękny asfalt. No tyle, że dużo zwierząt po bokach cały czas wychodzi i trzeba uważać na drodze, jak się jedzie. Przed sekundą wyskoczyły. No, przed chwilą właśnie wyskoczyły, trzeba było hamować. Ale ogólnie droga jest naprawdę świetna. Nawet są zaznaczone miejsca, gdzie są dziury, żeby łatali, także sobie wyobraźcie, że Ja się nie spodziewałem aż tak dobrej drogi. No, ja w ogóle. A pod tym względem naprawdę duży plus. No i dojechaliśmy do miejscowości Maun, do której zmierzaliśmy. Przejechane 300 km. Jedziemy właśnie do naszego hostelu Old Bridge Backpackers. Tam będziemy się zatrzymali na kempingu w sumie. Miasteczko jest ogólnie dość długie, bo droga przez nie ma 20 km. Niby żyje tu tylko 12 000 ludzi, ale wydaje nam się, że to są strasznie zakłamane liczby, ponieważ jeśli miasto jakieś ma 20 km, żeby przed nie przejechać, to niemożliwe, że 12 000 ludzi tylko w nim mieszka. Także może tak być, a może nie być. No. Tego nikt nie wie, bo pewnie większość danych jest tutaj okłamana. I naprawdę nikt nie wie. Tam obok tego mamy też jakieś biuro podróży, gdzie podobno mamy kupić wycieczkę na jutro. Także zaraz wam wszystko pokażemy. Co i jak. O, jak się uczy jeździć. O, nieźle. Ja myślałem, że tutaj prawo jazdy to jest takie umowne bardziej. No chyba też A to jednak niektórzy się uczą jeździć. O, sklepik. O, za blisko było. I polowy przejdą, patrzcie. Wariant, a później będą problemy, tak. Wiecie co, w ogóle to, że mieszka tu 12 000 ludzi, to już KFC tu jest. od razu dementujemy. KFC Jest KFC, Toyoty. salon Toyoty właśnie przy tym rogu. Wiecie, no, dużo miejsc tutaj wygląda po prostu jak taki slums trochę,
Ale to dla nich to chyba nie jest za bardzo slums, tylko normalny. Patrzcie, bilarda chłopaki mieli. Nandos tu jest. Ty, jedziemy do Nandosa na obiad dzisiaj. Druga stacja. Zapraszam. Druga stacja paliw. Nie, to jest niemożliwe. To może to było 120 000, a nie 12. Może się zera pomyliło. Nie, chyba niemożliwe, bo największe miasto podobno na Habarone, stolica 200 000. W całym kraju mieszka 2 miliony ludzi, więc to tak... Właśnie tego wam już nie mówiłem, że stolicą właśnie tego kraju jest Habarone. Niby największe miasto, ale ja nie wierzę, że tutaj mieszka 12 000 par. Dworzec autobusowy i to dość duży dworzec autobusowy. Ale trzecia stacja... Trzecia stacja? Nie, dobra, zaraz to... Nie, to jest sklep jakiś, supermarket. Ale mi się... Nie, niemożliwe, są Popatrz. 12 000. To jest niemożliwe, to jest normalnie duże miasto. Dębna ma 12 000. No, to jest normalnie duże miasto. O, internecik będzie też elegancki, Ale widać mi się po też właśnie antenach. wydaje, że tutaj w wielu krajach w Afryce nie ma tych spisów robionych No nie jakoś ma, dokładnie. no wiadomo. Dużo osób ma po prostu po kilkoro dzieci i nawet to nie jest nigdzie zgłaszane. Moim zdaniem te liczby są mocno zakłamane tutaj, że to po prostu kiedyś ktoś gdzieś zrobił jakiś spis, a od może 20 lat już nie było spisu ludności i przecież to nie jest możliwe, że w takim mieście żyje 12 000 ludzi. Poczta duża. Dobra, minęliśmy właśnie na Nandosa i ja już jestem szczęśliwy, to jest moja ulubiona restauracja, taka z kurczakami. No to kibilardzik, zobacz kibilardzik tutaj. Patrzcie, jak chłopaki se pykają. Ej, wiecie co? Właśnie sprawdziłem teraz, bo nam nie pasowały strasznie te dane. I wyszło tak, że to jest największa jest populacja w 2003, największe pod względem populacji. Żyje tutaj 50 000 ludzi, co już bardziej pasuje niż 12 oczywiście. Ja myślałem, że jest 12, więc to... No. Wiadomo, stolica jest największa, żyje 208 000. Przepraszam, ja ciągle miałem w głowie tę miejscowość Ganzi, w której byliśmy, No. że ma 12 000. No widzisz, no to jest duży błąd. Powinno być ogólnie spoko. Ładne dziewczyny w tej Botswanie. Tak więc... Popatrzcie od razu, jak się tu wszystko pozmieniało, jak tu wszędzie zielono. To jest właśnie ta delta. Niesamowicie to wygląda. No i dojechaliśmy. Hello, sir. Oh good, thank you. Tutaj musicie wiedzieć też, że w Botswanie każdy mówi po angielsku. Pierwszym urzędowym językiem jest właśnie angielski. Ze względu na to, że oni kiedyś tutaj byli pod elektoratem brytyjskim. No i powiem wam, że naprawdę, no. O, też mamy bilarda. Wieczorami może tu całkiem fajnie być. Dobry klimacik tutaj jest. Tutaj basenik, ale niestety go nie ma. Miejsce na ognisko. Akurat się okazało, że od wczoraj jest tutaj zamknięty ten hostel, bo mają renowację. Ale dogadujemy się tutaj właśnie z właścicielem, żebyśmy po prostu sobie mogli tutaj zostać, zaparkować nasz samochód i spać w nim. I prawdopodobnie się to uda, bo jest, no, wydaje się w porządku gościem. Tak normalnie z nami rozmawia, także może się to uda. O, tam rybki łowią. Fajny klimacik. Co musicie wiedzieć jeszcze o Botswanie? Co jest tutaj największym atutem tego kraju i największymi takimi złożami naturalnymi? Diamenty. Fajną rzeczą jest to, na przykład, że podatek w tym kraju to 12%. Było 10%, ale jest 12%. Kwota wolna od podatku to 13 000 złotych w przeliczeniu. Czyli tak naprawdę mało kto tyle zarabia i mało kto płaci ten podatek, bo rząd stwierdził, że oni mają pieniądze z diamentów. Oni sobie dają radę na diamentów. Chociaż jest już tak powiedziane, że do 2030 podobno złoża diamentów się skończą w Botswanie. Ale rząd już szuka alternatywy, szuka czegoś, czym może zastąpić to, żeby diamenty wymienić na coś innego, na jakieś inne złoża lub rzeczy takie, wiecie, z których mogą czerpać pieniądze do państwa. Powiedzieli, że oni chcą, żeby jeśli ktoś w tej części Afryki będzie szukał kraju, w którym może robić interesy, żeby to właśnie padało na Botswanę. I to jest bardzo, bardzo inteligentne. Podobno ludzie bardzo sobie chwalą tutaj rząd, że rząd nie kradnie, że jest bardzo uczciwym rządem. No i to jest fajnie, aż się o tym czytało, o tym się słuchało, bo to jest niesamowite. Jak w jakimś kraju ktoś chwali ich rząd, że jest uczciwy, nie kradnie i robią tak, żeby ludzie mieli dobrze, żeby w kraju było wszystko, żeby niczego nie brakowało. Niesamowite. Świetne to miejsce. Taki klimacik tutaj czuć. Czekajcie, odwrócę wam.
Bilardzik, pan powiedział spokojnie, żeśmy sobie tutaj wrócili po południu. Znaczy jedziemy zjeść. Powiedział, żeśmy sobie wrócili, że bar jest otwarty. No wiadomo, no nie pijemy w podróży, to nie będziemy pić, ale jakąś kolkę się napić albo coś. Ale ogólnie, jak jest tutaj dużo ludzi, to musi być naprawdę świetnie. Powiedzieliśmy mu, że zostajemy na 2 dni. Powiedział, że po 150 puli musimy zapłacić. Tak w ogóle co do pula, to jest ogłoszenie, to jest takie słowo narodowe, że oni krzyczą pula. No i to ma parę znaczeń oczywiście. I tak samo jest to też na pieniądze. Ale to znaczy coś takiego dobrego, szczęśliwego i tak dalej. Podoba mi się to. Pierwszy dzień jesteśmy tu i bardzo mi się podoba. W ogóle co do flagi Botswany. Grzesiu, pokaż to flagę, jak wygląda. Niebieski kolor to znaczy woda, deszcz. Biały i czarny to znaczy biali i czarni, że potrafią żyć razem w wspólnocie, potrafią razem funkcjonować i to jest coś takiego, co jednoczy ten kraj. Fajne przesłanie. No i co, Piotrek? Mamy cały ośrodek dla siebie. Dokładnie, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Jest renowacja. Znaczy to jest trochę minus, bo powiem Ci, że to miejsce ma taki potencjał, że jakby tu byli ludzie, tak, to było naprawdę świetnie. Tu byli ludzie, od wczoraj jest, mówisz od wczoraj dopiero, od wczoraj renowacja. Ale podoba mi się, w środku czuć naprawdę klimat taki fajny. No typowo, takie backpackerskie miejsce właśnie. Gdzie przyjeżdżają backpackersi, nie, musimy tam jechać naokoło, tak, no bo tu jest tylko mostek, który można przejść. Mamy te. Także my jako backpackersi w miejscu, gdzie jest backpackers, czujemy się najlepiej. Dokładnie. Szkoda, że tych innych backpackersów nie ma, ale to nieważne. Zostaniemy sobie tutaj 2 dni, cena jest naprawdę dobra, nie ma co narzekać. Dobra, jesteśmy w biurze podróży, którzy właśnie załatwiają takie wycieczki albo taką łódką, albo takimi mniejszymi. Zaraz zobaczymy, takie safari właśnie tutaj na rzece. Jest to taki obowiązkowy punkt, jak się tu jest, żeby po tej delcie się przepłynąć. Zapłaciliśmy za tą wycieczkę tak tanio, że po prostu szok. 630 to ile to jest? 200 zł. 200 zł, Dwie osoby. po 100 zł. Szok po prostu. Musimy dojechać 2 godziny jutro, nie ma co. Mi gościu powiedział właśnie z Francji, że jak nie pójdziecie tutaj bezpośrednio do tego Unity Trust, tylko przyjdziecie przez jakieś lodge albo backpackers, że odpowiedzą wam $200 za osobę. Strzelam, ale zależy jaka wycieczka, ale podobno wołają dużo. No, a w ogóle ta delta Okavango to jest wpisana na Światowe Dziedzictwo UNESCO i ona jest w ogóle największą deltą, ona jest największą deltą w całej Afryce, tak? Największą chyba w ogóle... Czy w ogóle na całym świecie? Tak, ale śródlądową chyba... Śródlądową, no, na świecie, no. To będzie naprawdę fajne przeżycie to zobaczyć, się tam przypłynąć. Ogólnie na miejscu mamy jakieś 2 godziny na samej łódce, będziemy sobie płynąć. Plus jeszcze dodatkowo tam ma być jakiś trekking, coś takiego. Także naprawdę świetny odcinek będzie przyszły. Mam nadzieję, że zobaczymy dużo zwierząt, dużo hipopotamów, dużo jakichś innych jeszcze zwierząt, także fajnie. Naprawdę się tym jaram. Bo to będzie fajny, taki inny afrykański dzień, bo na rzece jeszcze nie byliśmy w żadnej. Także tak jak zwierzęta jeszcze nie pokazywałeś. Podobno Botswana należy do najbezpieczniejszych krajów w tej Afryce. Także jak będziecie tutaj przyjeżdżać, wiadomo, zawsze trzeba zachować środki ostrożności, bo to w każdym kraju, do którego nie pojedziecie na świecie, trzeba zachować. No ale nie musicie się martwić, że będzie niebezpiecznie. Dobra, przyjechaliśmy do centrum miasta, żeby zobaczyć, jak wygląda lokalne życie. Idziemy do Nandosa zjeść. Od razu tutaj mamy sklep, w którym sobie zrobimy zakupy, żeby coś mieć na kolację. Jutro na śniadanie, jutro o 7 rano mamy pobudkę. 2 godziny musimy dojechać do miejsca, do portu, gdzie nas będzie łódka zabierała na delcie. Także jutro się nie wyśpimy, chociaż my i tak codziennie prawie o 6 wstajemy, także damy radę. Tyle, że bez śniadania będzie trzeba ruszyć i coś po drodze sobie zjeść. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się podoba to miasto. Wiecie, przez ostatnie dni, no nie licząc tego, co byłem na Phuket, to cały czas jechaliśmy i dookoła nic nie było. Cały czas tylko albo pustynia, albo droga i kompletnie nic. A tu nagle ludzie, coś się dzieje, sklepy. To człowiek zaczyna doceniać, że coś się wreszcie dzieje dookoła. Naprawdę, jak człowiek poczyta, że tak bezpiecznie jest w tym kraju, że nie trzeba się niczym martwić,
się jeszcze dużo lepiej zwiedza. Wiecie, no to i tak się raczej tak nie przejmujemy. Nawet jakby nie było za bardzo niebezpiecznie, znaczy jakby było niebezpiecznie, byśmy sobie poradzili. No ale dla ludzi, którzy planują tu przyjazd, dobrze jest wiedzieć takie rzeczy. Zakupki zrobione. Powiem wam tak, jak mieliśmy okazję kupić sobie dużo rzeczy, to kupiliśmy. Serio. Bo nie wiadomo kiedy w następnym mieście będziemy mieli jakiś taki wybór. Także woleliśmy uzupełnić zapasy na jakieś 2 dni do przodu i na śniadania, i obiady, i kolacje. Plus jakieś przekąski, napoje. Wszystko co się tylko dało. Teraz wracamy do naszego hostelu. Musimy się gdzieś tam ulokować. No i później trochę popracować, bo mamy trochę roboty. Szczególnie ja muszę zaplanować moją kolejną trasę, gdzie jadę. Jak się rozstaniemy już z Piotrkiem. No i dobra, kemping numer 4, czyli Crocodile Camp. Mimo tego, że jest najdroższy ze wszystkich, bo wyszło nas po 250 za noc od osoby, gdzie indziej było po 100, po 150, to zdecydowanie internet tutaj wygrywa. Jest tak szybki, że można pracować, można wysyłać wszystko i tak dalej. Także zostajemy tutaj. Dodatkowo mają siłownię i basen i restaurację. Idziemy zaraz zobaczyć wszystko. No i tak to wygląda. Sąsiedzi po sąsiedzku. Ciekawe skąd są. O no, Polo trochę zjechał z tej ścieżki. Fajne miejsce do gatowania. Toaleta, prysznic, stolik. Jest gitaras. Spoko wygląda. Miejsce na ognisko. O, jest drewienko, to możemy rozpalić elegancko. أفريقيا اليوم لازم نبني أفريقيا اليوم لازم نبني أفريقيا اليوم. Tutaj basenik, restauracja, tam bar jeszcze, ale fajnie. Przed chwilą byłem na siłowni zobaczyć, też spoko, jest gdzie poćwiczyć. No to co? Pierwsze co trzeba zrobić trening, póki jest okazja. Koniec pierwszego odcinka z Botswany. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jutro 5:40 pobudka. Jedziemy na deltę, na safari na wodzie. Poszukać pięknych, dzikich zwierząt, które właśnie tam żyją. Jest tu główna atrakcja tego miejsca, także nie dało się tego puścić. Jeśli wam się podobał ten odcinek, jeśli wam się podobają w ogóle wszystkie, które robię, zostawcie subskrypcję, bądźcie na bieżąco. Lecimy po 400 000 do końca roku i tylko z wami może mi się to udać. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie z pięknej Afryki. لازم ثورات في أفريقيا اليوم لازم نبني أفريقيا اليوم نضالات أجيال في أفريقيا اليوم لازم ثورة في أفريقيا اليوم.